Zanim było World of Tanks i U-2 Szturmowik, czy też kultowe Battle City, to pierwsi domowi gracze zagrywali się w Combat. Produkcję wydano we wrześniu w 1977 roku przez firmę Atari na pierwszą ich konsolę zwaną Atari Video Computer System, w skrócie VCS, która w późniejszym okresie zmieni nazwę na Atari 2600. Inspiracją do stworzenia tej gry była wcześniejsza produkcja przeznaczona na automaty pod tytułem Tank w 1974 roku, gdzie gracz sterując czołgiem starał się trafić przeciwnika, jednocześnie unikając min oznaczonych krzyżykami. Potencjał w przeniesieniu gry na domowe warunki wykorzystała z lekkim wyprzedzeniem konkurencyjna firma Coleco, która wydała w 1977 roku konsolę dedykowaną tylko tej jednej grze zwaną Telstar Combat. Mimo wcześniejszego wydania, sprzęt Coleco nie zdołał odebrać sukcesu, jaki miał wkrótce osiągnąć Combat, która była też jedną z 9 gier startowych dla tej konsoli. To, co niewątpliwie wyróżnia tą produkcję na tle innych, jest zaimplementowanie 27 różnych trybów rozrywki. I tak po kolei. W pierwszym trybie mamy klasyczną walkę dwóch czołgów, gdzie zwycięzcą jest ten, kto ustrzeli przeciwnika najwięcej razy przed upływem czasu, który trwa niecałe 3 minuty. Ale jest jedna ciekawostka w tym trybie. Otóż pociski wystrzeliwane mogą zmieniać swoją trajektorię lotu zależne od woli gracza. Kolejne tryby, aż do 5, różnią się przede wszystkim dodaniem labiryntu oraz w przypadku 3. i 5. trybu brakiem możliwości sterowania pociskiem. Od trybu 6. do 9 mamy też starcie czołgów, ale tym razem pociski się odbijają od ścian. Te tryby mają nazwę Pong Tank. W Pong Tank, jak będziemy grać w trybie 8 bądź 9, to dochodzi zasada, że aby ustrzelić przeciwnika, to pocisk najpierw musi się odbić od ściany i wtedy jak trafi, to będzie zaliczony punkt. W kolejnych, aż do 14, mamy tryb Invisible Tank. Główną zasadą w tym trybie jest niewidoczność czołgów, których położenie możemy odkryć tylko w momencie wystrzelenia pocisku. W tych trybach więcej będzie strzelania tylko po to, aby się zlokalizować, niż w celu trafienia. Oczywiście w tych trybach znajdziemy też pociski ręcznie sterowane, bądź odbijające się od ścian. W trybach od 15 do 27 żegnamy czołgi, by zbić się przez tworza. Dokładnie będziemy sterować dwupłatowcami w trybach od 15 do 20, a od 21 do 27 odrzutowcami. Zależne od trybu wybranego, to batalię możemy prowadzić w takich oto warunkach, gdzie będziemy mieć do dyspozycji chmury, w których będzie można się ukryć, możliwość ręcznego sterowania pociskiem, strzelania karabinem na krótki dystans, bądź kierowania jednocześnie kilkoma latającymi pojazdami. Niektóre tryby stawiają na niewyrównaną walkę, gdzie na przykład jeden gracz steruje 3 samolotami, a drugi tylko jednym. Do najbardziej dynamicznych trybów zaliczam te z udziałem odrzutowców. Gierka była również sprzedawana razem z konsolą jako nieoddzielny zestaw, w związku z czym można powiedzieć, że przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania i sprzedaży konsoli Atari VCS, przyspieszając rozwój drugiej generacji konsol w historii. I tak było aż do roku 1982, gdzie grę Combat zamieniono na Pac-Mana. Combat dostarczał niesamowitych wrażeń nieporównywalnego w tamtym okresie uczucia rywalizacji. Jednak największą wadą tej produkcji jest brak zaimplementowanej sztucznej inteligencji, a w związku z tym konieczność posiadania chętnego do gry partnera.
Firma Atari miała w planach wypuścić drugą część gry i pracę zaczęto w roku 1982, ale z powodu pogarszającej się sytuacji na rynku i wystąpieniem wielkiego krachu gier wideo w latach 83-85 projekt anulowano. Ale przetrwało ono w postaci prototypów do dzisiejszych czasów w dość nietypowy sposób. Otóż prototyp znaleziono i stworzono 250 kartridży, które zostały odpowiednio zapakowane specjalnie na zamówienie w zrobionych pudełkach, by jak najbardziej przypominały zawartość oryginalną i sprzedawane były po $30 na Classic Game Expo w Las Vegas w 2001 roku. Na festiwalu sprzedano 200 sztuk, a pozostałe 50 poza granicami Ameryki jako produkt kolekcjonerski. Sama gra od razu daje nam oznaki, że jest to produkcja niedokończona, chociażby ze względu na możliwość grania tylko czołgami i posiadania tylko 4 różniących się tylko obiektami na planszy trybów rozrywki. Cechy wyróżniające ją od poprzedniczki jest wbudowany edytor, który ogranicza się tylko do postawienia przeszkód blokujących bądź spowalniających pojazd, konieczność oddania 3 strzałów w celu zniszczenia oponenta i zaimplementowanie samoregeneracji zdrowia. Combat jest świetnym przykładem gry, która po wielu latach jest w stanie wciąż bawić graczy, pomimo że nie utrwaliła się w świadomości tak jak Pac-Man czy Mario. Grę przedstawia wam Baju, żegnam się z wami bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.